Siemka, ja jestem Adacho i jeden z poprzednich koków nosił tytuł Najdziwniejsza technika w historii Dragon Balla. To pytanie tyczyło się promienia ubraniowego, który moim zdaniem miał trochę sensu, natomiast nie o promieniu ubraniowym będziemy dzisiaj rozmawiać, albo inaczej, nie tylko o promieniu ubraniowym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo tamten komentarz, już nie pamiętam, przepraszam, kto go napisał, ale sprowokował mnie do tego, żeby w pewnym momencie usiąść do tego tematu, zająć się nim nieco bardziej dosadnie, zagłębić się w niego, przejrzeć spis i tutaj muszę podziękować Hermsowi, który oczywiście tego filmu nie ogląda, który nawet nie wie o moim istnieniu, ale Herms już lata temu przetłumaczył spis, taki można powiedzieć leksykon techniki transformacji z Daizenshu 7, czyli przewodnika po świecie Dragon Balla, gdzie mamy wypisane niemalże, o ile nie wszystkie formy i transformacje, które pojawiły się, powiedzmy, w tej starej erze Dragon Balla, pomijając oczywiście Dragon Balla Super. Mimo wszystko wątpię, żeby w Dragon Ballu Super były aż tak dziwne transformacje, które mogłyby się załapać na tę listę, natomiast to jest pytanie do Was. Jeśli są faktycznie takie, to czekam na Wasze komentarze. Ale tak, dzisiaj właśnie 10 najdziwniejszymi moim zdaniem, najbardziej nietypowymi technikami będziemy się zajmować. Postanowiłem stworzyć taką listę, żeby rozwinąć ten temat, który pojawił się we wspomnianym kokle, więc zaczniemy sobie od takich, powiedzmy, luźnych technik, a na samym końcu przejdziemy do rzeczy, które moim zdaniem mogły się pojawić tylko i wyłącznie w Dragon Ballu. Technika, od której zaczniemy, może na pierwszy rzut oka nie jest aż tak dziwna, ale jest pierwszą i w zasadzie jedyną techniką, która kojarzę, żeby polegała na dokładnie czymś takim. Użytkownikiem jest niejaki Aqua, w niektórych wersjach językowych nazywany Arqua, a technika ma bardzo wdzięczną nazwę. Przeczytam wam ją po japońsku na początku, przepraszam jeśli pokaleczę ten język, ale technika brzmi Dokodemo Mizu ni Kaeteshimau Noryoku, czyli w dosłownym tłumaczeniu umiejętność zamieniania czegokolwiek w wodę. Będę wam tutaj czytał opisy oficjalne tych technik, bo to, co ja mam o nich do powiedzenia, to nie jest aż tak ważne. Oczywiście mogę wam powiedzieć, natomiast te techniki są opisane oficjalnie, tak jak powiedziałem, m.in. w Daizenshu 7. Ja się czasem silę na jakieś żarty, natomiast to, co Daizenshu 7 czasem pisze w niektórych przypadkach, to się w zasadzie samo komentuje. Chociaż akurat w przypadku tej techniki zamieniania czegokolwiek w wodę, mamy dość jasne informacje. Technika, w której niezależnie od lokalizacji użytkownika jest on w stanie stworzyć lub przemienić rzeczy w wodę zajmującą cały dany obszar. Używając jej podczas walki z Goku w turnieju zaświatów, Aqua zamienia całą arenę w gigantyczne akwarium. Przedstawiciel Galaktyki Wschodniej jest niekompetentny na lądzie, ale w wodzie wykorzystuje swoją niezrównaną prędkość i moc, oferując Goku trudną walkę. Turniej Zaświatów był obfity w nowe postacie, dość ciekawe postacie, ale jak już porozmawiamy o wodzie, generalnie woda jest super, polecam ją pić wszystkim, zwłaszcza w takie upały, nie wiem jak u was, ale obecnie to rzadki widok widzieć mnie w koszulce, także postanowiłem ją założyć specjalnie dla was na potrzeby tego odcinka, ale jak już jesteśmy w tym temacie, to pozwolę sobie wspomnieć o czymś jeszcze, jeśli mimo wszystko chcielibyście zasmakować czegoś innego niż woda. Uwaga! Na stronie Holi rozpoczął się tydzień mrożono-herbaciany. I mówiąc tydzień, mam na myśli dosłownie 7 dni. Kampania, która trwa tylko do 16 sierpnia, ale za to tyczy się moich ulubionych iced tea, których chętnie pokazałbym na filmie więcej niż tylko te dwie, ale reszta się skończyła. Co akurat jest dobrym dowodem na to, że spośród wszystkich soft drinków od Holi ten spodobał mi się najbardziej. Tym razem do Starter Setu Deluxe, czyli zestawu startowego z 57 próbkami najpopularniejszych smaków, gratis dodawane jest 10 próbek iced tea. Do wyboru macie smak czarnej herbaty plus jeżyny, albo smak indyjskiej herbaty Darjeeling plus miód. Jeśli jesteście ciekawi moich opinii, to akurat w tym przypadku wam nie pomogę, bo tych dwóch smaków nie próbowałem, chociaż szczerze, ten miód brzmi ciekawie. Ale za to z dobrych informacji mam to, że w całym sklepie tradycyjnie możecie skorzystać z mojego kodu zniżkowego ADACHO na minus 10%, więc chociażby starter set może być jeszcze tańszy. Dodatkowo przy osiągnięciu danych progów cenowych możecie dostać kolejne bonusy, jak na przykład dodatkowe próbki iced tea czy termiczny shaker, ale to wszystko ogarniecie sobie już na stronie, do której link tradycyjnie znajdziecie w opisie filmu i przypiętym komentarzu. Dzięki za uwagę, wracamy do odcinka. My przechodzimy dalej i muszę tutaj poświęcić parę sekund chociażby dla techniki, która
załapała się do tej 10, bo muszę wam przyznać, że miałem tutaj jeszcze kilka innych technik na oku, ale stwierdziłem, że magia materializacji, mimo tego, że jest używana przez wiele różnych postaci, takich jak Devilman, Kaioshin, Dabura, czy chociażby Piccolo, to w przypadku tego ostatniego ta magia materializacji ma inną, nieoficjalną nazwę, którą myślę, że tutaj możemy umieścić w tej liście, czyli promień ubraniowy. Opis tej techniki w Daizenshu 7 jest dość mocny i czytałem wam go ostatnio na ramach Koku, ale ta technika musi się pojawić w tym zestawieniu. Sztuka, w której użytkownicy materializują wyobrażony obiekt, intensywnie myśląc. Formę tej techniki, którą posługują się Piccolo i Kaio, można nazwać nie tyle magią, formą magii, co raczej unikalną umiejętnością, którą posiadają. Ja tam teoretyzowałem, że zarówno Kaio, jako w zasadzie glint pochodzący oryginalnie z Królestwa Demonów, i Piccolo, potomek oczywiście rasy Nameczan, którzy też oryginalnie pochodzili z Królestwa Demonów, może odziedziczyli jakieś umiejętności magii właśnie pochodzące z Królestwa Demonów, skoro Pansy mówiła, że każdy Majin, oczywiście chodzi tutaj o przedstawiciela, mieszkańca Królestwa Demonów, zna przynajmniej jedną sztuczkę. Natomiast zastanawiam się, na jakiej zasadzie Piccolo tworzył na przykład z niczego miecz. Były teorie, widziałem w komentarzach, mówiące, że Piccolo nie tworzy czegoś z niczego, tylko zmienia daną materię, zmienia jej kształt, zmienia jej kolory być może i na przykład można byłoby powiedzieć, że tak jak Gohan miał zmieniane ubrania, to nie było tak, że on na początku był nagi, a potem Piccolo stworzył te ubrania. Tylko Piccolo zmienił ubrania Gohana, więc po prostu przekształcił już istniejącą materię. Ale w przypadku takiego miecza, który Piccolo też na początku treningu małego Gohana stworzył, no tutaj już nie widzieliśmy, żeby on zmieniał jakiś kamień w miecz, czy jakąś gałąź, więc oczywiście doszukiwanie się sensu w czymś takim, no nie ma sensu, ale bawi mnie po prostu wytłumaczenie tego, że ktoś może coś stworzyć po prostu intensywnie myśląc. No i taki się Piccolo urodził, no trudno. Idziemy krok dalej w naszym, powiedzmy, rankingu. No czy nazwałbym to rankingiem? No może nie, chociaż faktycznie pod koniec są nieco bardziej nietypowe techniki, chociaż biorąc pod uwagę, że będziemy teraz mówić o technikach, które są faktycznie wyszczególnione jako istniejące techniki w uniwersum Dragon Balla, to po prostu chciałem o tym wspomnieć, mimo tego, że trochę zbijam te 3 różne, i tutaj daję duży cudzysłów, techniki w jeden punkt. Mianowicie Bacterian. Atak nieświeżym oddechem. To jest pierwsza technika, to jest oficjalna nazwa tego ruchu, który Bacterian zaprezentował podczas 21. Tenkaichi Budokai. Jego opis. Posłuchajcie sami. Atak, w którym użytkownik zieje na przeciwnika silnym zapachem, powodując zawroty głowy. Bacterian jest w stanie wykonać tę technikę, ponieważ do dziś ani razu nie umył zębów. Takie rzeczy sprawiają, że trochę żałuję, że nie mam fizycznej kopii Daizenshu 7 u siebie. Mógłbym się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, ale idziemy dalej. Druga technika, nazwa. Atak nieprzyjemnego zapachu skrocza. Wszystko pisane wielkimi literami, bo to jest nazwa własna oczywiście. Technika, w której użytkownik wsuwa rękę w spodnie i drapie się, a następnie przyciska palec do przeciwnika. Ci, którzy poczują zapach, zaczynają łzawić, a następnie mdleją. Podoba mi się to, że oni dosłownie opisali krok po kroku, jak wykonać tę technikę i co następuje dalej. Czuję się, jakbym składał szafkę w Ikei, nie? Macie część A, część B, musicie iść po kroku i osiągacie dany efekt. Tutaj tak samo. Wkładacie rękę, przystawiacie palec, przeciwnik łzawi, potem mdleje. Nie wiem, co jest w tym trudnego, nie? Mimo wszystko jest jeszcze trzeci atak, który z tych wszystkich wydaje się być najpotężniejszy. Atak flegmą. Opis oficjalny. W tym przypadku podkreślam to mocno. Oficjalny opis tej techniki. Najgorsza w smaku technika, w której użytkownik zsyła na przeciwnika ultra brudną flegmę, przed którą podobno uciekają nawet słonie. Co więcej, jego zdolność do wykonywania szybkich, następujących po sobie ataków jest przerażająca. Jednak Kryllan uniknął ich i przeprowadził kontratak. Jak Kryllan zakończył tę walkę, nie muszę wam przypominać i w ramach ciekawostki powiem, że ta technika Kryllana też była wyszczególniona w tym spisie, ale stwierdziłem, że już dość tych tematów fekaliowych. Przejdziemy sobie dalej, chociaż w temacie Krillana i Tenkaichi Budokai jeszcze sobie zostanę, bo tutaj też jest technika, która myślę, że może być, chociaż nie, wtedy jeszcze One Piece nie istniał, ale to jest dość ciekawe, że Fusenka, transformacja w balon, tak jest nazwana ta technika, to jest coś, co pojawiło się w Dragon Ballu
I polega to na tym, że Krillin, gdy był bliski uderzenia w ziemię podczas spadania w powietrzu, wsysał jak najwięcej powietrza, nadął swoje ciało, zmniejszył prędkość spadania, tym samym unikając ataku przeciwnika. Krillin był wtedy przeciwnikiem Goku podczas 22 Tenkaichi Budokai, ale zwróćcie uwagę na to, że ta technika bardzo mocno przypomina Luffy'ego, którego swoją drogą aktorka głosowa to jest ta sama pani, która podkładała głos Krillinowi, więc mamy tutaj coś, co mogłoby być tak naprawdę easter eggiem, gdyby nie to, że One Piece'a w tych czasach jeszcze po prostu nie było. Idziemy dalej i robimy kolejny krok, jeśli chodzi o, powiedzmy, udziwnienie tych technik. Użytkownikiem następnej techniki jest niejaki Caterpie w niektórych wersjach językowych, oczywiście nawiązanie do słowa Caterpillar, czyli gąsienica. To jest przeciwnik kolejny zresztą z turnieju zaświatów. Technika, która nazywa się przemiana w poczwarkę w celu transformacji. Przeczytam wam opis tego, on zresztą jest dość oczywisty, jeśli pamiętacie to, na czym polegała ta technika. Technika prezentowana podczas turnieju zaświatów. Użytkownik rozpoczyna przekształcanie się w swoją ostateczną formę, a w tym celu tworzy kokon i staje się poczwarką. Jednak ten proces trwa 1200 lat. No, oczywiście uznano, że Caterpie przegrał tę walkę. Tak, jest to dziwna technika. Nie wiem, czy wszyscy o niej pamiętaliście, natomiast teraz przejdziemy do techniki, która myślę, że jest znana dla 99% z was, zwłaszcza jeśli oglądaliście Dragon Balla. Wydaje mi się, że większość z was oglądała Dragon Balla, dlatego kliknęła w ten film, ale jeśli tak naprawdę rozłożymy sobie tę umiejętność na czynniki pierwsze, to może być pojedyncza albo jedna z kilku najdziwaczniejszych technik w ogóle w historii, czyli zamiana w marchewkę. I w zasadzie w tym punkcie też wspomnę o anulowaniu zamiany w marchewkę. To Ninjinka, czyli ten Monster Carrot, w zasadzie on się po angielsku nazywa ten króliczy boss mafii, jest oczywiście jedynym użytkownikiem, znanym przynajmniej. Zdolność zamienienia w marchewkę każdego, kogo się dotknie. W mieście gangu królika nikt mu się nie sprzeciwiał, bojąc się, że zostanie zamieniony w marchewkę. Bulma dotyka dłoni królika i sama się w nią zamienia. Może to będzie niepopularna opinia, ale opis anulowania tej techniki jest dla mnie nieco bardziej ciekawy, chociaż nie wiem do końca, czy to była wizja artystyczna królika, czy to jest jakby potrzebne, konieczne do tego, żeby ta transformacja została anulowana, bo to jest oficjalny opis anulowania tej transformacji. Z okrzykiem na ustach, w zasadzie tam było napisane z okrzykiem hej, czy tam okej, tylko że w różnych wersjach językowych to były różne okrzyki. Użytkownik klaszcze dwukrotnie w dłonie, przybierając pozę Carmen Mirandy, a osoba, która została zamieniona w marchewkę, wraca do normy. Czyli ja wam pokażę, o jaką formę chodzi, o jaką pozę. Można powiedzieć 100% Toriyamy w Toriyamie. Idziemy dalej. Chyba moja personalnie ulubiona technika, chociaż też sprawiająca, że jest mi trochę przykro. Jest mi trochę przykro, ale to jest coś, z czym już się dawno pogodziłem. Może do rzeczy. Manipulacja włosami. Użytkowników w zasadzie znamy dwóch. Jednym jest podwładny Garlika Juniora o imieniu Spice, a drugą osobą jest Mamba, czyli taka rudowłosa kobieta, którą widzieliśmy w Spejlaru. W Spejlaru? Dlaczego ja tak powiedziałem? W specjalu Heroes Legacy, czyli Dragon Ball GT Heroes Legacy z Goku Juniorem. Opis tej techniki brzmi następująco. Technika stosowana m.in. przez podwładnego Garlika Juniora Spice'a. Jego włosy rozciągają się, oplatają przeciwnika, a następnie zaciskają. Podczas bitwy w Pałacu Kamiego Spice stanął za Gohanem, rozciągnął włosy i zaczął go dręczyć. To akurat nie jest technika, która jest ekskluzywna dla Dragon Balla, bo mamy chociażby we wspomnianym One Piece postać Kumadori. Chciałem powiedzieć, że zawsze zapominam jego imię. Kumadori był w stanie rozciągać swoje włosy, chociażby nawet ostatnio w tym arku fillerowym w Naruto Shippuden. Ark tych 12 strażników, też Naruto walczył z babką, która była w stanie manipulować swoimi włosami. Spoiler, ona tak naprawdę była tymi włosami, więc... Mimo wszystko ja na to staram się patrzeć z takiej perspektywy, czy dla mnie jako dla człowieka jest to normalne. No, nie wszyscy potrafią ruszać uszami. To jest już dziwna umiejętność, a co dopiero włosami. Dwie ostatnie, bardzo dziwne techniki, takie bym powiedział, albo bezsensowne, albo typowo Dragon Ballowe, zostawiam na sam koniec, ale zanim do tego przejdziemy, zahaczmy jeszcze o coś, co mimo wszystko jak na Dragon Balla było dość nietypowe, czyli Saruken i Kyouken. Zacznijmy od tego drugiego, czyli atak wściekłego psa. Jest to technika, w której użytkownik, no w tym przypadku tylko i wyłącznie Goku, atakuje przeciwnika w taki sposób, jakby opętał go wściekły pies.
Czytam dalej. Technika Kenpo, którą Goku wymyślił na poczekaniu podczas finałów 21. edycji Tenkaichi Budokai, aby skontrować Suiken, Jackiego Chuna, czyli oczywiście tę pijaną pięść. Chwilę później, bo rozdział później w zasadzie, zobaczyliśmy tego Sarukena, czyli w zasadzie pięść małpy, który opisywany jest w ten sposób. Styl Kenpo, w którym użytkownik porusza się nieprzerwanie jak małpa, dezorientując przeciwnika, a następnie zadając mu ataki. Używa ataków drapaniem i ogona, aby pokonać przeciwnika. Oczywiście tę technikę też Goku użył w walce z Jackie Chunem. Zastanawiam się, czy Jackie Chun też nie wiedział, w jaki sposób skontrować tę technikę, bo tak jak Goku nigdy nie był pijany, więc nie wiedział, jak walczyć przeciwko pijanej pięści. Czy Roshi walczył kiedyś z małpą? Ze wściekłym psem to można powiedzieć, że dużo osób walczyło, albo uciekało przynajmniej. Ja kilka razy uciekałem przed psem na rowerze albo bez roweru, więc powiedzmy jest mi to łatwiej sobie wyobrazić niż małpę. Podoba mi się opis tej pierwszej techniki. Atakuje przeciwnika w taki sposób, jakby opętał go wściekły pies. No nic, przechodzimy do tych dwóch ostatnich technik. Myślę, że obie pamiętacie, ale jeśli się skupimy, zwłaszcza na tej pierwszej, o której powiem teraz, to naprawdę jest mega dziwne. I wydaje mi się, że to może być jedna, pojedyncza, najdziwniejsza, najbardziej losowa i może nawet bezsensowna technika w historii Dragon Balla, czyli technika, której użył niejaki Toro. Przeczytam wam japońską nazwę, bo tutaj też taką przygotowałem. Mirai wo Yochisuru Maboroshi no Ken. W dosłownym tłumaczeniu pięść fantomowa przepowiadająca przyszłość. Po angielsku zostało to skrócone do zwykłego Future Punch, czyli generalnie tajemniczy atak przepowiadający przyszłość, czyli atak, który kosmita z planety Kanassa wyprowadził w Bardoka. Tajny atak mieszkańców planety Kanassa. W odwecie za swoją wyniszczoną rasę, Toro odpalił go w Bardoka. Uderzył w okolice rdzenia przedłużonego opuszkami palców. Trafienie tym atakiem pozwala na przewidywanie przyszłości, w zasadzie bycie trafionym tym atakiem. Bardock zaczął śnić o Goku i innych w przyszłości, a nawet dowiedział się, że planeta Vegeta zostanie zniszczona przez Freezę. Jaki jest cel tego ataku? Wyobraźcie sobie, że na przykład ten atak sprawia, że Bardock nie umiera, no bo nie umarł w zasadzie, ale że Toro atakuje tym atakiem w trakcie normalnej walki, a nie jakoś tam ostatniego ataku, który próbuje nałożyć klątwę na Bardocka, bo w kontekście tego specjalu to była klątwa. Bardock widział, co się stanie w przyszłości i nie mógł nic na to zaradzić, więc był też wyśmiany jako jedyny, bo nikt oczywiście nie wierzył w to, że Freeza ma zamiar zniszczyć planetę Vegeta, ale w takiej w zasadzie zupełnie innej sytuacji, w jakiejkolwiek innej sytuacji, Toro atakuje Bardocka, Bardock przewiduje przyszłość i na przykład może przewidzieć kolejne ruchy Toro. To tak jakby Toro uderzył mnie atakiem większych i piękniejszych mięśni. Albo uderzył mnie atakiem, w którym rosną mi włosy. I mam wspaniałą fryzurę niczym Elvis Presley. No może na przykład ja nie chciałem mieć takiej fryzury, ale z drugiej strony dzięki. Kurwa, przyda mi się to. Przewidywanie przyszłości, no to jest w pewnym sensie klątwa. Może nawet niezależnie od okoliczności, ale skąd ta technika się w ogóle wzięła? To jest tak losowe, to jest tak olbrzymi wytrych, żeby Bardock miał jakiś pretekst do tego, żeby zaatakować Freezę, bo wiedział, co się wydarzy w przyszłości. Totalnie to jest bez sensu i bawi mnie to, że taka technika w ogóle jest tutaj opisana. Pięść fantomowa przepowiadająca przyszłość. W jaki sposób Kanassanie używali tego na co dzień? Jak ktoś wpadł na to, żeby coś takiego opanować? No to jest dla mnie niepojęte, ale na sam koniec zostawiam coś, co też może jest niepojęte, natomiast jest sytuacją w 99% gagową, bo wszystko, co związane z Tao Pai Paiem, można było w pewnym sensie obrócić w żart. Czyli Atsuryokuten Kogeki. Atak na punkt nacisku. To jest pewien rodzaj technik i on jest też używany przez inne postacie, natomiast w przypadku Tao Pai Paia mówimy stricte o pchnięciu językiem. Czyli technika, i tutaj czytam opis Daizenshu, w zasadzie absurdalna technika, w której użytkownik wbija wzmocniony język w skroń przeciwnika. Kiedy Tao Pai Pai został wezwany do kwatery głównej armii Czerwonej Wstęgi, walczył z generałem Blue. Użył tej techniki, aby pokonać go jednym ciosem. Następnie wyciera język chusteczką. Mieliśmy różne sytuacje, w których różne postacie napinały różne części ciała albo atakowały w różne punkty witalne. Granola, w ogóle w sadze Granoli w mandze mieliśmy sporo takich elementów, w sadze Moro również, Goku napinał klatkę piersiową i tak dalej, ale atak językiem w skroń przeciwnika
To jest tylko w Dragon Ballu wręcz. Chociaż nie wiem, może są jakieś dzieła kultury, gdzie coś podobnego jeszcze występowało, ale Tao Pai Pai też miał różne techniki, nie tylko językiem. Zresztą ten atak na punkt nacisku można również podciągnąć pod ten atak palcem, bo Tao Pai Pai też jakby zabijał palcem zwykłym, więc jest to postać, która jest, zresztą latanie na filarze, czy to można nazwać techniką, no nie do końca, nie wiem, czy to była opanowana technika, ale Tao Pai Pai jest w ogóle dziwną postacią, bardzo pozytywną w takim sensie mojego odbioru. Chciałem mimo wszystko lekkim akcentem zakończyć ten film i wiem, jak absurdalnie to brzmi, bo mówimy o technice, która służyła Tao Pai Paiowi, który był płatnym zabójcą. Natomiast jest to mimo wszystko technika raczej gagowa, więc jeśli są techniki, mogę wam powiedzieć dwie, które myślałem, żeby wrzucić do tego filmu, ale jednak stwierdziłem, że wybiorę inne. Czyli Haikyuken, czyli pięść siatkówkowa, to czego używał ten Shinhan, ale też w pewnym sensie Gotenks razem z Piccolo. Chodzi mi też o te wyrazy twarzy w trakcie robienia tej techniki, to było może trochę zbędne, na pewno nietypowe. I promień Devilmana, który wybuchał zło w ciele człowieka. To też było dość nietypowe, nie widziałem tego w żadnym innym tworze, natomiast stwierdziłem, że to jeszcze jest takie trochę chyba mniej dziwne niż to, o czym wspominałem do tej pory. Jeśli są techniki w historii Dragon Balla, które uważacie, że są dziwaczne i nie pojawiły się w tej liście, może nawet z Dragon Balla Super, bo tak jak mówię, nowej ery tutaj za bardzo nie brałem pod uwagę, chociaż tak przejrzałem pobieżnie to, co się wydarzyło w nowej erze i trudno było mi sobie coś przypomnieć. Piszcie w komentarzach, dzięki wam za oglądanie, miłego dnia wam życzę, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak, zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić i widzimy się niebawem. Dziana!